Cześć, witam Was Energik w kolejnej części Zagrajmy w Krapa. Przygotowałem dla Was grę dzisiaj, która... nie chcę nawet o niej ponownie wspominać, więc... żeby dłużej nie przedłużać. Dobre słowo, dłużej nie przedłużać. Zapytam Was się tylko, czy jesteście ze mną? Czy jesteście ze mną? Czy jesteście ze mną? Chciałem Was się zapytać, czy jesteście ze mną. Dobra, no to lecimy. Co tak śmierdzi gównem? Krzysiu, nie widziałeś babci czerwono-żółtego nocniczka? Co kur... W 2008 roku na ekrany kin wchodzi film Iron Man z Robertem Downingiem Jr. Według mnie jeden z bardziej udanych filmów o bohaterze Marvela. Robert Downey wcielił się w Starka z luzem i wyczuciem, bez zaciskania pośladami własnych balasów i rzucania chujopodobnych frazesów z poradnika dla akwizytorów typu "z dużą mocą przychodzi duża odpowiedzialność". Jasnym jest, że na szybko trzeba było upitolić jakąś grę, aby napalone gimbusy po obejrzeniu filmu chciały wcielić się w Ironmana w grze wideo. Co on powiedział? Iron Man? Daj spokój z tym chujstwem, ziom. Zaszczyt ten przyszedł w firmie A2M, czy też A2M. Zaraz. A2M. Coś mi mówi ten skrót. Sprawdźmy na Wikipedii. No tak, A2M to slangowy skrót powiedzenia Ass to Mouth. Więc pierwszego Ironmana zrobiła firma, której nazwa to skrót od powiedzenia z dupy do ust. Pięknie, kurwa, pięknie. Gra luźno nawiązuje do filmowego pierwowzoru. Wcielamy się w Ironmana z zadaniem wykonania przeróżnych, przechujowych, śmierdzących, zjebanych misji. Raz będzie to... nawet nie wiem co, latanie po jakimś dziadostwie i rozwalanie skrzynek z jakimś chujstwem, innym razem zatrzymanie latającej fortecy pełnej złych balasów. Ale zanim do tego przejdziemy, czeka nas pierwsza misja nawiązująca do filmu, w której musimy wydostać się z jaskiń i tutaj przychodzi czas na pierwszego plaskacza i refleksję. Co to kurwa i co to jest? Co to jest? Kurwa. Wyskakujące hipki z karabinami traktujemy miotaczem. Na krótko przed śmiercią nasi przeciwnicy zmieniają kolor na czerwony. Kurwa, chyba ze złości, że tak łatwo dali się zajebać. Biegamy, strzelamy na lewo i prawo i niszczymy skrzynki z amunicją. Pod koniec levelu czekają nas wielkie drzwi, które napierdalamy z piąchy. Po co? Aby strzelić raz w jakieś chujstwo, co trwa pół sekundy i kończymy level. Po co te drzwi? Mało tego, dowiadujemy się, że nasz pedrylowaty Iron Man potrafi latać. Więc kurwa czemu do jasnego chuja na samym początku nie wyjebał przez szyb w górę i nie spierdolił do Niemiec na ogórki? Nie wiadomo. Na naszej drodze stoją też różne pojazdy i taki na przykład Jeep, który Iron Man ledwo potrafi przestawić do góry nogami, ma się równać z urwaniem wieżyczki od czołgu. Kurwa, to tak jakbym rozłożył pudziana na macie, ale Najmanowi zdołałbym tylko sprzedać klapsa w dziąsło. Chujnia pierwszej wody. Są helikoptery, jakieś roboty, wszystko takie samo i bezudziwnie. Widziałeś jednego wojaka, to widziałeś wszystkich. Ja pierdolę. Poza tym gra źle pokazuje cele. Tutaj muszę zniszczyć wszystkie wieżyczki na górze tego poruszającego się jak blondynka po rękawie chujstwa. Po zniszczeniu poduszkowiec nadal jeździ jak najebana Ewa Farna. Co za chujnia, czy mam strzelać w to gówno? Jeśli tak, to nie widać obrażeń, ani nawet malutkiego jak pierdnięcie komara w wybuszku. Nic kurwa. Może mam spierdalać i zostawić to gówno w tyle? Też nie. Więc co? Strzelać? Chuj tam, strzelał. Strzelanie to napierdalanie jednego przycisku, aż ci palec śnieje, więc strzelam kurwa ciągle. Gangnam Style.
końcu eksplozja. Ja pierdolę, co za żenada. I tak w kółko. Grafika w grze to najwyższej jakości gniot. Autorzy mieli za zadanie wykonać wszystkie modele maksymalnie z 10 poligonów. Udało się im. Zobaczcie na tą ciężarówkę. Tekstury też nie lepsze. Kurwa, nie mogę na to patrzeć. Kurwa, w 2008 roku za zrobienie tak gównianej grafiki powinno się publicznie biczować po gołej dupie. Poziom treningowy ocieka w detale. Ale zobaczcie, każdy element graficzny, no kurwa, każdy jest spierdolony. Miasto w oddali zjebane. Piękny model helikoptera zjebany. I tak wszystko. Mało tego, w treningu musimy zapierdalać przez jakieś chujopodobne kółka. Nie muszę wspominać, że nie zawsze kółko jest zaliczone po przelocie przez nie. Latanie przez to gówno coś mi przypomina. A, no tak. Widocznie wszystkie gry z latającymi bohaterami posiadają przelot przez kółka i łączy je jeszcze coś. Są najbardziej pokurwionymi grami świata! Na treningu dowiadujemy się też jak strzelać i tak dalej. Jest to kurwa tak nudne, że po tym poziomie miałem dosyć. Pierdolę, nie gram w to gówno. The fuck? Przerywniki filmowe dostają Oscara za najbardziej nudne cutscenki w tym milenium. Nie dość, że głównie opierają się na pierdoleniu 2 lub 3 osób, to nic, ale normalnie kurwa nic się w nich nie dzieje. Normalnie jak moda na sukces. Niby gadają, ale nic to akcji nie pcha do przodu. Jeszcze żeby chociaż jakoś to wyglądało, ale nie. Scenki są upierdolone tak żałośnie, że po prostu żal. Bohaterowie tych wspaniałości może nawet są podobni do siebie, ale co z tego? Nuda, w chuj. Po każdej wiekopomnej misji dostajemy możliwość zrobienia upgrade'u naszego Herosa, ale do końca gry, kurwa, nie doszedłem jak to zrobić. Mam jakieś punkty na wydanie? Nie. Czasami się coś klika, czasami nie. Czy mam to już na stanie, czy nie? Po paru razach, jak to mówią Amerykanie, penis walking around me. Bossowie w grze to kolejny badziew. Spodziewałem się epickich pojedynków, a dostajemy jakieś popierdywania. Bossowie to jakieś kutafony ze śmiesznymi nazwami. Titanium Man. Kurwa. Pokonanie ich sprowadza się do biegania wokół nich jak idiota i napierdalanie czym się da. A napierdalać trzeba długo. Kurwa. Gówniany Iron Man jest mamy. Najbardziej bezczelną opcją w tej grze jest dodanie filmu Making of. Na potrzeby tej recenzji przygotowałem dla Was wersję skróconą z dubbingiem. Zobaczcie. Cześć, jestem John, zrobiłem tą zajebistą grę Iron Man. Cześć, jestem Brochu i też tyrałem Ironmana po trochu. A ja jestem Mary Jo i Iron Man to też moje dzieło. Cześć, nazywam się Horaczek i zrobiłem Ironmanowi na dupie szlaczek. Kurwa. Ogólnie przekaz jest taki, że gra jest zajebista i każdy, kto oglądał film, musi wyłożyć te 200 zł na niesamowitą produkcję Iron Man wytwórni z dupy w usta. A teraz pokażę Wam film bonusowy, tak jak powinien on wyglądać. Cześć, jestem John, przyłożyłem rękę do tego chujstwa i od teraz zapierdalam na galerze. Cześć, jestem Brochu. Razem z Johnem pracowałem nad Iron Manem i teraz jesteśmy przykuci do tego samego wiosła i zapierdalamy na galerach. Cześć, jestem Stan Lee, pływam se galerą, a na dole John i Brochu i reszta kmiotów dbają o dobry napęd. Cześć, jestem Robert Downey Jr. Po podłożeniu głosu pod to gówno ludzie zaczęli obrzucać mnie psim gównem, więc zafarbowałem włosy i popierdalam kanałami jak żółw ninja. A Energik powiedział, że jak mnie spotka, to kręceniu wora nie będzie końca. Wszyscy, oprócz tych, co oglądają ten kanał, Johna, Brocha i Horaczka, wypierdalać.
To jest kurwa niemożliwe. Czy wy wstając codziennie, idąc na ten swój kryształowy kibel z jedwabnym papierem, codziennie zastanawiacie się, jak spierdolić mi kolejny dzień? Czy myślicie, że wydając to gówno, kurwa, i wpierdalając na Jamajkę, myślicie, że nikt was tam nie dosięgnie? Każdy z was, każdy z tego zasranego studia poniesie zasłużoną karę. Znajdę każdego z was i nasram wam do ryja, tak jak każdy z was nasrał mi do ryja gównem zwanym Iron Man. Każdy z was poniesie tą kurwa zasłużoną karę. Jeżeli chcecie poznać inne zdanie na temat gier o superbohaterach, zapraszam was na stronę Bananowego Janka. Link jest na dole. Między innymi znajdziecie tam recenzję Fantastycznej Czwórki, która no nie jest aż tak fantastyczna, jakby mogło się wydawać. Tymczasem zapraszam was do kolejnej części Zagrajmy w Krapa już wkrótce, jak mi tylko czas i zdrowie pozwoli i moja gęba nie będzie za bardzo opuchnięta. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się i do następnego. Cześć.